Szpital Świętego Łazarza na warszawskiej Woli znajdował się przy ulicy Karolkowej pomiędzy ulicą Wolską oraz Leszną. To był potężny gmach. Ten szpital został przeniesiony w to miejsce z ulicy Książęcej z Powiśla przez Niemców w 1941 roku. Piątego sierpnia 1944 roku, piątego dnia trwających w Warszawie powstańczych walk, w szpitalu znajdowało się około 300 chorych, drugie tyle rannych już w wyniku walk, rodziny chorych oraz rannych, także okoliczni mieszkańcy, którzy mieli nadzieję, że znajdą w szpitalu schronienie, wierząc, że szpital jest chroniony prawem, wyjęty jest spoza walk, a także personel medyczny. Także łącznie można liczyć, że w szpitalu przebywało około 1500 ludzi. Oddziały niemieckie, brygady SS pod dowództwem Oskara Dirlewangera oraz kolaborujące z nimi oddziały Azerów wkroczyły do szpitala Świętego Łazarza 5 sierpnia około godziny 16. Początkowo salowa ze szpitala chciała porozmawiać z nimi, tłumacząc, że tutaj są tylko ciężko ranni, natomiast jedynie zdążyła otworzyć drzwi i bez słowa od razu została zastrzelona. Taki sam los podzielił za chwilę granatowy policjant, który również próbował rozmowy z Niemcami. I już wtedy było wiadomo, w jakim celu Niemcy wtargnęli do tego szpitala. Niemcy wszystkich ludzi wypędzili na zewnątrz i rozpoczęli rzeź od dobijania rannych leżących w łóżkach, a następnie stopniowo tych ludzi, którzy stali na zewnątrz, wprowadzali do środka partiami po 10-15 osób. Wstrząsające są zeznania jednej pani, która zupełnym fuksem uniknęła śmierci. Jak weszła ze swoją mamą, one we dwie znajdowały się w szpitalu, ponieważ przyszły do rannej siostry w odwiedziny. Jak weszły, zostały sprowadzone do piwnicy i w tej piwnicy już na wysokość 1,5 metra leżał cały stos ludzkich ciał. Niemcy kazali im wejść na te ciała. Mama dostała strzał prosto w głowę, zginęła od razu na miejscu, a ona upadła, zanim Niemcy do niej strzelili i oni najprawdopodobniej nie zorientowali się, że nie została trafiona, bo następnie przyprowadzono kolejnych i te ciała spadające na nią ją przykryły. I dopiero jak Niemcy stamtąd wyszli, ona powolutku się stamtąd wyczołgała i choć budynek już był w ogniu, dała radę się stamtąd uratować. Również w szpitalu Świętego Łazarza 5 sierpnia zostało rozstrzelanych kilkanaście młodych harcerek, sanitariuszek, które w służbie sanitarnej zostały do owego szpitala wysłane na pomoc. Te dziewczyny miały po 14-15 lat i wszystkie zostały przed gmachem budynku rozstrzelane, wiedząc, że już stoją przed plutonem egzekucyjnym. W ostatniej chwili zaczęły śpiewać polski hymn. I jedna z tych dziewczyn na odgłos serii karabinowej po prostu upadła, udając, że nie żyje i w ten sposób się uratowała. A obok niej upadły jej koleżanki już z roztrzaskanymi głowami. Dziś te groby tych dziewczyn, tych sanitariuszek wtedy rozstrzelanych możemy zobaczyć na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Tego dnia w szpitalu Świętego Łazarza wymordowano około 1200 osób. Ludzi chorych, ludzi bezbronnych, ludzi niewinnych, kobiety, małe dzieci i pozbawiono ich życia w zaledwie 7 godzin.